Cześć, witam Was bardzo serdecznie. W tym materiale poruszę temat lustra i poprawnego odbicia obiektów w nim, a mianowicie jak uzyskać taki efekt, żeby wszystko poprawnie się odbiło, zamiast takiego efektu. Po pierwsze, poruszymy sobie kwestię, jak stworzyć materiał lustra i jak stworzyć samo lustro. Druga kwestia to jak dodać płaskie odbicie, czyli planar reflection. Oraz trzecia kwestia, czyli ustawienia poprawne w naszym projekcie oraz ustawienia samego planar reflection, żeby poprawnie wszystko się odbijało. Zapraszam. Zacznijmy, moi drodzy, od stworzenia materiału. Klikamy sobie prawym, dajemy materiał, nazwę go Mirror, żeby było łatwiej znaleźć. Otwieramy ustawienia, mamy czysty kolor. Co musimy zrobić? Musimy dodać do niego stałe. Stałą 3-wektorową. Możemy przytrzymać trójkę, kliknąć lewym i mamy stałą wektorową 3-wektorową. Dodajemy jako base color, zmieniamy na biały kolor i teraz dodajemy 3 stałe, ale z jednym wektorem, czyli przytrzymujemy jedynkę i klikamy lewym. Raz, dwa, trzy. Możemy też to robić w taki sposób. Tu mamy stałą pojedynczą, stałą 3-wektorową. Teraz tak, tutaj sobie dajemy jako wartość 1 i 1, tu zostawiamy 0 i to łączymy z roughness, to jako specular i to jako metallic. Teraz pojawiło nam się już lustro w naszym materiale, ale musimy też zmienić ustawienia naszego materiału, więc zjeżdżamy sobie niżej, wyszukujemy Forward Shading i zaznaczamy High Quality Reflection i Planar Reflection. Wtedy nasz materiał będzie tak jakby oddziaływał na te wszystkie nasze odbicia poprawnie. Ok, teraz jak stworzyć samo lustro? Wystarczy stworzyć zwykłego cube'a. Mamy sobie go tu bliżej. Zmienimy sobie, żeby był cieńszy w formie lustra. I teraz dodajemy do niego nasz materiał. Zwróćcie uwagę, że odbicia się pojawiają, ale nie tak poprawne, jak powinny być. Dlaczego to się dzieje? Ponieważ nasz projekt nie oddziałuje poprawnie na te wszystkie odbicia i sam materiał jest ustawiony pod płaskie odbicia, czyli planar reflection. Teraz wchodzimy sobie w ustawienia, projekt settings, ja to mam już tutaj otwarte. Wyszukujemy sobie zakładkę w Engine Rendering. Zjeżdżamy sobie na Global Illumination. Tutaj z automatu macie zaznaczone Lumen. Zmieniamy to na Screen Space Beta i te dwa kwadraciki musimy mieć zaznaczone. One są odznaczone z automatu. Jak je zaznaczycie, to pojawi się taka zakładka, żeby zrestartować projekt. Restartujecie wtedy projekt. Ja już to mam zrobione, więc nie będę tego robił. I teraz będzie nasz projekt wspierał Planar Reflections. Teraz jak je dodać? Dajemy sobie tutaj Planar Reflection. Z automatu takie wielkie się pojawia, więc zmieniamy sobie nasze wartości do takiego mniejszego. Już pamiętam, jak mniej więcej się do cube'a to odnosi. Mamy nasze odbicie. Mniej więcej dostosowujemy tak, jak wielkość naszego cube'a. Zwróćcie uwagę, dalej nic nie działa, bo same Planar Reflection nie jest ustawione. Też zwróćcie uwagę, że Planar Reflection jest widoczne tylko i wyłącznie w projekcie. Jeżeli włączę play, no to nic tu się nie pojawia poza samym lustrem. Teraz czemu to nie działa? Mamy ustawione wsparcie projektu na Planar Reflection, mamy same Planar Reflection dodane, ale nie mamy ustawionego samego Planar Reflection w jego ustawieniach. Jest to związane z tym, że odbijają się elementy, które są na przykład za blisko i nie oddziałuje to poprawnie. Wystarczy tutaj się pobawić w ustawieniach. Najlepiej zacząć od tego, zwróćcie uwagę, co się dzieje. Mamy odbicie, ale jest ono do góry nogami. Teraz zmieniamy tutaj wartość, się przybliża, oddala, więc oddalamy i mamy znowu poprawne już odbicie. Ale jeszcze mamy kwestię, czemu odbija mi się niebo tak jakby na tej ścianie. Jeszcze możemy się tutaj pojawić tymi ustawieniami. Zwróćcie uwagę, już jest troszeczkę lepiej. I możemy jeszcze tutaj troszkę zmniejszyć. O, to jest związane z tym, kwestią tak jakby wielkości samego planar reflection. Jak się odbija.
Im mniej, tym lepiej, ale nie dawajcie 0, bo mogą pojawiać się dziwne rzeczy, jak wasza postać podejdzie zbyt blisko. Mogą się, tak jakby, jak będziecie za blisko lustra, to może tak jakby przerwać odbijanie. Nie może być 0. I przede wszystkim planar reflection najlepiej, żeby było na równo z samym materiałem lustra. Pozwólcie uwagę, co się tutaj dzieje. Odbija nam się w planar reflection, dam tak. I co się dzieje? Zaczynają się dziwne rzeczy dziać. Dlatego najlepiej zrównać planar reflection jak najbliżej z naszym lustrem, czyli z naszym cubem stworzonym. Teraz jest poprawnie. Wszystko działa jak należy. Odbija się nasza postać. Ok, moi drodzy, mam nadzieję, że sam materiał Wam pomógł, że będziecie mogli wykorzystać go w własnych projektach. Ja Wam dziękuję bardzo za uwagę i trzymajcie się. Do następnego. Cześć!